To miasto jest położone chyba na 7 wyspach. Tutaj jest ta szklana winda, którą zjedziemy sobie na dół. To jest taki port, taka przystań. Tutaj mamy starą latarnię morską. Właśnie się przeciskaliśmy przez taką wąską uliczkę. Pogoda nas na razie nie rozpieszcza, ponieważ pada deszcz, nieba pochmurne. Ale jutro, z tego co się orientowałem, ma być ładnie. A jutro jest sobota. Pojutrze też nie najgorsza pogoda. Więc trzeba się będzie wybrać i rozpocząć w końcu sezon karawaningowy. Wczoraj kampera umyłem. Całkiem nawet fajnie się odmył. Czasami są jeszcze jakieś tam zacieki w niektórych miejscach. No ale jeszcze trzeba zrobić polerkę i będzie, myślę, ok. Także jestem zadowolony. Po zimie całkiem fajnie wygląda. Jutro chcemy pojechać do Arendal. To jest takie miasteczko oddalone od nas jakieś ze 150 km, myślę, może trochę więcej, w stronę Kristiansand. Właśnie otrzymałem coś takiego. Ci, którzy przyjadą do Norwegii w tym sezonie, na pewno może takie coś się przydać. Ja Wam pokażę, co to jest dokładnie. Zaraz to zainstaluję i Wam to opiszę. To urządzonko jest do poboru opłat drogowych. Jak większość pewnie z Was wie, w Norwegii część dróg jest płatnych. Nawet takich tych lokalnych. To się takie urządzenie się nazywa, takie bramki się nazywają Bumpenger lub Autopass. A to właśnie taka kostka jest, żeby to przyczepić na przedniej szybie. O, gdzieś, o tutaj, i ona sobie po prostu szczytuje automatycznie. Jak się przejeżdża przez taką bramkę, to sobie automatycznie szczytuje i pobiera opłatę. Kostka zainstalowana. Miałem troszeczkę z nią problem, ponieważ ponieważ tutaj mam zasłonkę i musiałem ją troszeczkę niżej ustawić, tak żeby mi tutaj troszeczkę niżej zamontować, tak żeby mi ta zasłonka tutaj ładnie się zasłaniała. No i jakoś się udało. Mieliśmy się na wycieczkę wybrać jutro, a wybraliśmy się dzisiaj. Jechaliśmy do pierwszego miejsca. To jest Mølen, Wybrzeże. Od nas jakieś 30 km za Stavern. Teraz idziemy zobaczyć, jak to wygląda. I torliśmy na samo wybrzeże. Pełne morze. Bez żadnych wysepek. Bardzo fajne miejsce. Tak jak powiedziałem, Larvik to jest jakieś, myślę, z 20 km, nie więcej. Ok, jedziemy dalej. Kolejny dzień. Dojechaliśmy do miasta Arendal. Wczoraj już nic nie nagrywałem, bo przyjechaliśmy dosyć późno. Już była 22:30, było ciemno. Zatrzymaliśmy się tutaj przy takiej stacji Circle K na wlocie do Arendal. Teraz szybkie śniadanko. Jest godzina 7:30 i pojedziemy w stronę centrum. Dojechaliśmy na kolejną miejscówkę. Tam na dole mamy miasteczko, do którego właśnie idziemy. Tutaj po prawej stronie jest taka winda szklana i właśnie chcemy zjechać nią do centrum. Tak wygląda miasto Arendal z góry. Tu jest jakiś kościółek. To miasto jest położone chyba na 7 wyspach. Ono bardzo przypomina Kragerę, ale jest dużo większe. Tutaj jest ta szklana winda, którą zjedziemy sobie na dół.
Jedziemy w dół. Ale szybko, wow. Jak nie w Norwegii. No. Etasje 1. 60 metrów w dół. Zjechaliśmy 60 metrów w dół. Jesteśmy teraz właśnie w centrum. Na takim skwerze, placu. Większość sklepów jeszcze jest pozamykana, ponieważ jesteśmy rano. Jest godzina 9:30. Także w zasadzie wszystko jest jeszcze pozamykane. A dzisiaj jest sobota. Dopiero pewnie to jest od 10, 11 czynne wszystko. W każdym bądź razie na pewno to jest większy ruch w ciągu dnia. To jest taki port, taka przystań. Na Arendal się mówi, że to jest Wenecja Skandynawii, ponieważ jest dużo takich właśnie kanałów, które wcinają się w miasto. Tak jak mówiłem, Arendal leży na 7 wyspach. Wzdłuż tego portu jest bardzo dużo różnego rodzaju knajpek, zobaczcie, ale tak jak powiedziałem, jest wcześnie rano, więc wszystko jest pozamykane. Podejrzewam, że tutaj wieczorem to miejsce tętni życiem. To naprawdę jest bardzo urokliwe i bardzo klimatyczne. Bardzo fajne te domy, drewniane domy, które się bardzo fajnie komponują właśnie z tym nadbrzeżem. Tutaj mamy żaglóweczkę. No to już jest kawał łodzi. Wyszliśmy na taką jedną górę, taki punkt widokowy. Tutaj się też fajna panorama rozciąga na wszystkie te wyspy, o których mówiłem wcześniej. A tam w oddali, nie wiem czy to będzie widać, jest most. 400 metrów ma długości i łączy dwie wyspy chyba. Już nie pamiętam dokładnie. Ten budynek jest z 1679 roku. Wygląda on tak. To jest najstarszy budynek w Arendal. Po tamtej stronie już spacerowaliśmy. Teraz przeszliśmy dookoła tego portu, tej zatoczki i jesteśmy po drugiej stronie. Tutaj mamy starą latarnię morską. Tak kiedyś wyglądały latarnie morskie. Ona jest z roku 1924. Tak wyglądała. To są jakieś kolorowe szkła. Ciekawe. Tutaj kolejny bardzo fajny stary budynek. Tu jest jakiś hotel. Także naprawdę tych budynków tutaj w Arendal, tych starych, jest bardzo dużo. One się tutaj mieszają z tymi budynkami nowoczesnymi. Jest też ich dosyć dużo, ale mimo wszystko fajnie to wszystko się komponuje naprawdę. Tutaj jest przystań jachtowa, obok basen, taki kompleks. A tu też mamy ogród piwny.
Jeszcze nieczynny, bo trochę za zimno. No ale jest. Podejrzewam, że w lecie tutaj jest ludzi multum. Właśnie się przeciskaliśmy przez taką wąską uliczkę. Fajnie przez nią przejść, ale żeby tutaj mieszkać, no to trochę katastrofa. Okno w okno. Tutaj kolejna fajna uliczka, wybrukowana, stare budownictwo. Mieliśmy pójść do tej katedry, ale niestety jest zamknięta. Jakiś jest remont i nie można wejść. A szkoda, ponieważ bardzo ładna również. Warto ją zwiedzić na pewno. Dotarliśmy do punktu wyjścia. Teraz windą na górę i powoli będziemy jechać w kolejne miejsce. Jeszcze dokładnie nie wiem gdzie, ponieważ nie mamy jeszcze planów. Coraz więcej ludzi schodzi się do centrum, ponieważ jest godzina już przed 12. A my gdzieś pojedziemy chyba w stronę Kristiansand. Zobaczymy, co dalej. Kolejna bardzo fajna miejscówka, którą znaleźliśmy na Park for Night. Spędzimy tutaj chwilę, jakieś z godzinkę, odpoczniemy sobie chwilę. Tą miejscówkę Wam pokażę, zaznaczę Wam na mapie, na miarę wyślę. Także jak ktoś tu będzie, polecam. Nie można tutaj spać od 20 do 8 rano, jest zakaz tutaj postoju, ale tam troszeczkę dalej. Tam jest taki free luftområde się nazywa to po norwesku. To jest taki parking, gdzie można na noc zostać. To jest dosłownie stąd jakieś 300 metrów. Wyjechaliśmy z Kristiansand. Teraz niedawno robiliśmy zakupy w Birkeland. Jesteśmy gdzieś w tym miejscu tutaj. I dzisiaj nie wiem, dokąd dojedziemy. Chyba jeszcze tego Herfos, mi się wydaje. I dalej chyba już nie polecimy dzisiaj. I zobaczymy jutro, czy pojedziemy dalej w stronę Wrodal, czy przebijemy się do Froland i później tędy do domu. To się okaże jeszcze. Jest godzina 19. Znaleźliśmy bardzo fajną miejscówkę na noc. Jesteśmy w połowie drogi do Wrodal na drodze 42. Tutaj w pobliżu mamy taki rzekę z takimi kaskadami. Słoneczko jeszcze fajnie świeci. Stoliczki. Trochę wiatr jest, ale ogólnie da się wytrzymać. Woda bardzo czysta, naprawdę. Jest dosyć, tak jak powiedziałem, dosyć duży poziom. Ale tutaj może by mi się udało wędkę zarzucić, później troszeczkę zobaczymy. Zaczyna się robić bardzo zimno. No w końcu mamy dzisiaj 12 czy 13 kwiecień, to jeszcze w Norwegii zimno, a jesteśmy trochę w górach, jakby nie było. Może te góry nie są za wysokie, no ale są. No i w nocy ma być trochę przymrozek. Ciekawe, czy to są jakieś ryby. Się okaże. Miejscówka bardzo fajna, naprawdę. Kolejny dzień w tym pięknym miejscu. Już dzisiaj mamy słoneczko. Postanowiliśmy, że rano będziemy spróbować sił i coś złowić. Ale niestety jest za duży wiatr i za duży nurt. Tu się można kąpać też. Nie wiem jaki jest
dno. Wiem, że na pewno jest dużo kamieni, więc pewnie trzeba uważać. Ale ognisko można sobie zrobić. Bardzo czyste toalety. Także zimno. Dzisiaj zimno. Słoneczko pięknie świeci, ale naprawdę dzisiaj jest bardzo zimno. Powoli będziemy się stąd ewakuować. Idziemy w stronę Wrodal. Do Wrodal nie dojedziemy, ponieważ mamy trochę za mało czasu. Jest godzina prawie 10 już. No już jest po 10:05. Także pojedziemy sobie w stronę Wrodal, a później skręcimy tutaj w prawo na drogę chyba 41 i pojedziemy w stronę Kragerę. Ale to jeszcze zobaczymy po drodze. Jakieś fajne miejscówki jeszcze znajdziemy. Także w drogę. Trzymaliśmy się na kolejnym takim urokliwym, dzikim miejscu, ale strasznie wieje tutaj, powiem Wam szczerze. Dzisiaj nic chyba nie będzie z takiego zwiedzania, dziś wyjścia. Trochę może w jakichś szlakach pochodzić, ponieważ jest strasznie zimno. Jest bardzo zimno, oj, 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 oj. Ale woda czysta. Zostało nam jeszcze jakieś 2 godziny drogi do domu, ale jedziemy bardzo, bardzo powoli, ponieważ chcemy tutaj właśnie pozwiedzać trochę takich urokliwych miejsc, jak właśnie to. Tym razem zatrzymaliśmy się na jedzonko nieopodal, w zasadzie Pożdżun to już jest. Zjedliśmy, teraz idziemy tutaj w dół jakieś 350 metrów. Jest taka fajna plaża, oceniana na 4,7, więc pójdziemy, zobaczymy, czy faktycznie jest taka fajna, jak mówią. Podobno i w zimie, i w lecie jest ciekawie, także zobaczymy. Tutaj sobie idziemy i po drodze co widzimy? Oto taki straganik, gdzie można sobie nabyć czapkę za 60 koron. Tutaj nikogo w ogóle nie ma, zobaczcie. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie zapłacić tak zwanym VIPsem lub normalnie do tej kasy rzucić pieniądze i bez problemu sobie czapeczkę tutaj z tego rejonu nabyć. Dotarliśmy do miejsca Ivarsan. Jest to 350 metrów od tego parkingu, gdzie zaparkowaliśmy samochód. No tak wygląda. Bardzo urokliwe miejsce. Idziemy kawałek dalej od tej plaży. Jest bardzo czysta woda. Naprawdę bardzo czysta. Niewiarygodna aż. Ciekawe, woda jest, dno jest piaszczyste. Także bardzo fajnie, jeśli tu można przyjść po prostu i sobie popływać, bo to jest dosyć płytko. Tutaj chłopak wszedł, jest jakieś, ja wiem, z 20 metrów od brzegu i woda mu sięga po pas. Także idealne miejsce na kąpanie w lecie. No i tu mam taki widok na morze. Od plaży jakieś 200 metrów po kamyczkach. I mamy oto taki piękny widok. Wow! Wzdłuż tego wybrzeża, to widziałem, jest normalny szlak, który prowadzi przez las. My tam dalej dzisiaj nie będziemy szli, bo już nie mamy czasu. W każdym bądź razie wzdłuż tego tutaj tego wybrzeża można normalnie iść szlakiem. Ten szlak chyba ma 7 km z tego, co tam było na tablicy informacyjnej. Czasu, bo musimy wracać do domu.
Powoli uderzamy w stronę parkingu i będziemy się zbierać w stronę Sandefjord. Kolejny dzień się kończy. Nasz weekend się również kończy, więc wracamy do domu. I jeszcze na koniec, tu jest takie ostrzeżenie, bo na tej drodze są trolle, także trzeba uważać.